Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce spod Chrysler Building. Zabieram Was tutaj na spacer w Midtown i chciałabym Wam opowiedzieć dosyć zabawną historię, jak byłam deportowana, słuchajcie. Zostałam deportowana z Tajlandii. Na szczęście nic tam w żadnych papierach nie zostało, także mogę wrócić. A fajnie, bo chcę sobie wrócić, bo w końcu nigdy nie widziałam Tajlandii. Już Wam opowiadam, jak to było. Jak to było, że ja zostałam deportowana w ogóle z Tajlandii. Co Ty tam, Olka, robiłaś? Jakaś prostytucja? Jakieś przewożenie narkotyków? Co tam się wydarzyło w ogóle? Otóż nie. Wydarzył się były mąż. Już opowiadam, jak to było. Przyjechaliśmy do Tajlandii, mieliśmy wykupione wakacje na 3 tygodnie. Już na miejscu w samej Tajlandii też mieliśmy już loty, promy, hotele, jakieś atrakcje, jakieś jetski, wiadomo, wszystko już powykupowane i opłacone. No i przyjeżdżamy. Najpierw 16-godzinny lot do Hongkongu z Nowego Jorku. Słuchajcie, ja po prostu w głowie, w uszach, to mi przez ładne 24 godziny po locie dalej mi szumiało od tych silników. No i obejrzałam 7 filmów w locie. W ogóle wyobrażacie sobie 7 filmów pod rząd obejrzeć? Nie byłam w stanie po prostu spać, bo i mnie podróż stresowała i ten szum tego silnika i to takie poczucie, jak to możliwe, że 16 godzin samolot jest tam, a ja się boję latać w ogóle, no. Nieważne, no w każdym razie, najpierw lot do Hongkongu, z Hongkongu 2-godzinny lot już do Bangkoku. No i dolatujemy do Bangkoku, tam jest taka kolejka do celników, w sumie w Stanach też tak jest, więc już tacy przyzwyczajeni do tego byliśmy. No i ja przeszłam pierwsza przez tą kolejkę. Mój były mąż był w innej kolejce, więc tylko tam kiwnął, dobra, idź po bagaż, zaraz się spotkamy tam na zewnątrz przy bagażu. No to ja poszłam odebrać bagaż, obie walizki przyszły. Stoję z tymi walizkami zadowolona. Mija 10 minut. Okej, gdzie on jest? Mija 20 minut, już zaczynam się denerwować, wyciągam telefon, szukam, czy jest Wi-Fi na tym lotnisku, żeby zacząć do niego dzwonić, pisać. Zaczynam naprawdę panikować, mówię, kurde, co ja tu zrobię? Ja nawet, no nie wiem, znaczy wiedziałam, do jakiego hotelu jedziemy, ale jak ja mam sama odjechać? To o co chodzi? Gdzie on mi zniknął? No i po pół godziny, jak ja już się cofnęłam tam do tych celników szukać go, patrzę, idzie on z celnikiem, który trzyma wielki taki karabin. Trzyma ten karabin i idzie z tym moim byłym mężem. Mówię, Boże, co się stało? Wiecie, co się okazało? Okazało się, że jako, że mój były małżonek był z Kolumbii, to Unia Europejska, czyli ja, nie potrzebujemy wizy do Tajlandii, ale już on z Kolumbii potrzebował i nie sprawdził tego. A Tajlandia to jeden z tych krajów w Azji, gdzie nie można po prostu wykupić sobie wizę na lotnisku, bo w kilku krajach tak się da. Tutaj się nie dało, więc bez wizy po prostu go, no wykopali go, no po prostu. Nie może Pan tutaj zostać. Pierwszym możliwym samolotem zostanie Pan odesłany. Pani może zostać, ale oczywiście no nie zostałam. Więc cofnęli nas do miejsca, z którego przylecieliśmy, czyli do Hongkongu. I powiem Wam, że spędziliśmy 2 tygodnie w Hongkongu i tydzień na Filipinach, bo tam niepotrzebne były wizy. I to były naprawdę zarąbiste wakacje. Hongkong uważam, no top miast, 5 miast, nawet top 3 miast, jakie w życiu widziałam. A jeszcze zabawna ciekawostka tutaj, bo ten lot był tak wycieńczający, ten 16-godzinny przed tym 2-godzinnym, że miałam tak dosyć, byliśmy tak zmęczeni, a dolecieliśmy tam w ogóle o 12 wieczorem, a o 5:30 rano był pierwszy możliwy lot do Hongkongu i w ten lot nas wsadzili. Więc o tej godzinie 12 my jesteśmy na tym lotnisku i jesteśmy tak wyrąbani, zmęczeni. I przychodzi co do czego, się okazuje, że jest hotel na lotnisku, ale godzina kosztuje
hotelu, pokoju, godzina kosztuje $40. Kupiliśmy 4 godziny, żeby się po prostu kimnąć, bo nie dawaliśmy rady, a trzeba było szukać na komputerze, gdzie może on pojechać jako Kolumbijczyk, gdzie nie potrzebujemy tej wizy. Więc był chaos, ta szumiąca po prostu głowa i no umarłam na tej poduszce. Jak się położyłam, to po prostu najdroższy hotel w życiu, bo $160 za 4 godziny, ale no nie dawaliśmy rady. Także to jest właśnie moja historia bycia deportowaną z Tajlandii. Nie wiem, czy to mi zostało tam w papierach, czy nie, ale raczej nie, bo ja jestem Unia Europejska, to spoko. Gorzej właśnie było, że Kolumbijczyk nie sprawdził, czy może tam w ogóle pojechać. No nic, żegnam się w takim razie z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!